Witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku wizyta Putina w Chinach. USA podnoszą cła na towary z Chin. Przerzucenie problemów deweloperów na samorządy. Chiński ekspert o rosyjskim modelu ekonomicznym i mentalności Rosjan. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Łukasz Kobierski, witam. Jak co niedziela witamy w przeglądzie ekonomicznych informacji z Chin. Dzisiaj dużo się działo, bo mieliśmy gości w Chinach. Tak, cała paczka i cała zgraja z Rosji przyjechała. Zanim do tego przejdziemy, to takie standardowe przypomnienie, jeżeli chcecie subskrybować nasz kanał, istnieje taka możliwość, można zasubskrybować, można włączyć też powiadomienia z dzwoneczkiem, można też lajkować, komentować na bieżąco, na czacie, zapraszamy. I wspieranie na Patronite również zapraszam. Kto to przyjechał do tych Chin? Bo chyba z 2 samoloty wypełnione. No tak, nie wiem, tak, czy to wrócą. trzeba było Dzisiaj chyba wracają, nie? Czy wczoraj? Tak, Wczoraj. Tak. Wczoraj, przedwczoraj, tak, te samoloty wracały. Zgadza się. W każdym razie mieliśmy wizytę Putina i całej jego świty w Chinach. Mówi się o tym, że to takie kolejne spotkanie zapoznawcze, bo były pewne zmiany w rządzie rosyjskim, więc dobrze by było, żeby utrzymać te dobre relacje chińsko-rosyjskie, więc pojechali wszyscy. Ja najpierw bym skupił się na tym, co Putin powiedział, bo udzielił on przed przylotem wywiadu dla agencji informacyjnej chińskiej Xinhua. I kilka tutaj cytatów chciałbym przedstawić. Pierwszy to będzie taki. Chciałbym podkreślić, że stosunki Chiny-Rosja zawsze opierały się na zasadach równości i zaufaniu, wzajemnego poszanowania suwerenności i uwzględniania wzajemnych interesów. Szczególną i znaczącą rolę w naszych stosunkach odegrali mądrzy i bystrzy politycy oraz przywódcy państw, tacy jak Xi Jinping. Także od razu w pierwszych tam zdaniach laurka dla Xi, że tutaj jest dobrym przywódcą i to dzięki jego mądrości te relacje są też dobre. Dalej mówił, że prezydent Xi utrzymuje pełen szacunku, przyjazny, otwarty, a jednocześnie biznesowy styl komunikacji. To warto zauważyć, że Putin wprost mówił, że tutaj te relacje to nie tylko jakieś takie sprawy międzynarodowe, ale i biznes. Każde nasze spotkanie to nie tylko dialog starych przyjaciół, który też jest ważny, tak jak dla każdego, ale także owocna wymiana poglądów na temat najbardziej aktualnych kwestii w agendzie dwustronnej i międzynarodowej. Tutaj to mamy, wiadomo, szereg takich kwestii, które są teraz do omówienia, sprawy o Ukrainę była na czele. Dalej w tym wywiadzie mówi Putin, że bezprecedensowy poziom strategicznego partnerstwa między naszymi krajami przesądził o moim wyborze Chin jako pierwszego państwa, które odwiedzę po oficjalnej inauguracji na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej. Mnie to akurat też nie dziwi. Zastanawiam się w ogóle, gdyby nie Chiny, to jakie inne byłoby państwo potencjalne drugie, gdzie on miałby pojechać. To trudno mi sobie nawet wyobrazić chyba jakieś inne. New Delhi. Albo Delphi. Albo może tak, może Indie, tak. To być może, ale to Chiny jednak prym wiodą w relacjach z Rosją. Dalej w wywiadzie mamy tak. Ważne jest, aby więzy Rosja-Chiny w obecnym kształcie były wolne od wpływów ideologii i trendów politycznych. Ich wielowymiarowy rozwój jest świadomym wyborem strategicznym, opartym na szerokiej zbieżności podstawowych interesów narodowych, głębokim wzajemnym zaufaniu, silnym wsparciu społecznym i szerzej przyjaźni między narodami obu krajów. To już moim zdaniem trochę koloryzuje z tym interesami narodowymi. Częściowo są zgodne, ale jest wiele punktów, gdzie mogliby się nie zgadzać. Dalej mówi tak, że mówię o naszych wspólnych wysiłkach na rzecz wzmocnienia suwerenności, ochrony integralności terytorialnej i bezpieczeństwa naszych krajów. W szerszym znaczeniu pracujemy nad tym, aby przyczynić się do rozwoju dobrobytu Rosji i Chin poprzez wzmocnienie równej, wzajemnej, korzystnej współpracy gospodarczej i humanitarnej oraz wzmocnienia koordynacji polityki zagranicznej w interesie budowy
sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku świata. Wszystko to jest kluczem do przyszłego sukcesu naszego wszechstronnego, strategicznego partnerstwa w zakresie koordynacji w nowej erze. Że w zasadzie laurka kolejna, znaczy i dla Xi Jinpinga, i dla całych Chin, i o ważności roli obu państw, bo tutaj nie wskazywał tylko, że Chiny są tutaj głównym państwem, które miałoby wieść prym na arenie międzynarodowej, ale Chiny razem z Rosją. To też jakby było, moim zdaniem jest to podkreślone. Może nie wprost, ale tak wygląda. Później mieliśmy już rozmowy przy stole, tam zauważono, znaczy już w Pekinie całego i rządu i chińskiego i ze strony rosyjskiej, tam zauważono, niektórzy tam się trochę podśmiewali, niektórzy komentatorzy, bo tam był stół z kwiatami i też były takie małe makiety pand i niedźwiedzi. I niektórzy stwierdzili, że te niedźwiedzie to trochę wyglądają na głodne i przestraszone, a te pandy na takie potężne. No ale to może wątek humorystyczny dodaję. Podczas spotkań Xi Jinping zwrócił uwagę, że to jest 5. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Rosją i że Chiny i Rosja przetrwały wiele burz i z czasem stały się silniejsze, wytrzymując próbę zmian międzynarodowych. A dwa sąsiadujące ze sobą główne kraje muszą zawsze przestrzegać 5 zasad pokojowego współistnienia, wzajemnego szacunku, równości, wzajemnego zaufania, no i tak dalej, żeby wzajemnie sobie pomagać w rozwoju obu krajów. I jest to właściwy sposób działania Chin i Rosji, ale także kierunek, w jakim powinny zmierzać stosunki głównych krajów w XXI wieku. To też jest pokazanie, że na Zachodzie to inaczej wygląda ich zdaniem, a my tutaj pokazujemy, że te relacje mogą być dobre i nie trzeba wykorzystywać tych argumentów militarnych we współpracy. Xi Jinping też odniósł się do tego, że Rosja będzie przewodniczyć w tym roku grupie BRICS, a Chiny przejmują przewodnictwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I powiedział, że obie strony będą się wspierać wzajemnie w tym przewodniczeniu, cokolwiek to znaczy. Putin jeszcze powiedział, że obie strony uważają, że porozumienie polityczne jest właściwym sposobem na rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. To też później w oświadczeniu na koniec spotkania miało swoje miejsce, ale jest to w zasadzie powtórzenie tego, co mieliśmy wcześniej, że Chiny i Rosja mówią wprost do Zachodu i do Ukrainy, że wszystkie strony powinny usiąść przy stole. Tak? Nie może być takiej sytuacji, że będzie w Szwajcarii spotkanie, będą rozmowy pokojowe w połowie czerwca, to że nie będzie tam Rosji. Trzeba uwzględnić też ich interesy. Jest to oczywiście na plus ze strony Rosji. Pytanie w ogóle, czy Chińczycy tam pojadą. Moim zdaniem, jeśli tam Rosjan nie będzie, to nie pojadą. Indie też jeszcze nie wiadomo, czy pojadą. Po prostu miałem dyskusję w tym tygodniu na temat Indii w jednym z ośrodków analitycznych polskich i tam była dyskusja na ten temat. Między innymi na razie nie ma takich informacji, że Indie też pojadą, ale to dodaje dodatkowy wątek. Putin miał powiedzieć, że zgodziliśmy się na dalszą poprawę komunikacji między instytucjami kredytowymi i bankowymi, aktywnie wykorzystując krajowe systemy płatnicze do wspierania naszych podmiotów gospodarczych. No to jest ciekawe, czy to będzie miało faktycznie miejsce, bo tu już i tutaj na chińskim CEP-ie, ale na innych tych gospodarczych programach na Kremlince też mówiliście i mówiliśmy, że no są tam utrudnienia teraz ze strony chińskiej, jeśli chodzi o przepływ gotówki i kredytów ze strony bankowej. No tutaj to był główny temat, znaczy miał być głównym tematem, czy był, no to właśnie pytanie do ciebie, ponieważ no pojawiły się już artykuły, propaganda przyznała się, że 80% płatności pomiędzy Rosją a Chinami jest zablokowane na ten moment. To wydaje się dosyć duża liczba. Oczywiście, tak. No, ja nie widziałem potwierdzenia tych informacji, tak, ale przypuszczam, że może tak być.
I tu dwie strony, mi się wydaje, że troszkę musiał Putin pokazać, że no jednak się dogadujemy, rozmawiamy w tej sprawie, tak żeby troszkę uspokoić i firmy, i generalnie gospodarczo też pokazać, że no, będziemy sobie dawać radę i że jednak się dogadamy mimo wszystko. Tak, no i teraz jest pytanie tak naprawdę o szczegóły, jak oni chcą realizować te płatności, no bo do tej pory to Chiny tak naprawdę blokowały te płatności i z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o ten rok, no było coraz gorzej. Tutaj Putin obiecał biznesowi, że po tej wizycie to zostanie odblokowane. No i pytanie właśnie jak, czy będzie wdrażany cały czas ten system chiński, czy też będą się rozliczać przez chińskie, nie wiem, wirtualne czy cyfrowe juany, czy też jeszcze w jakiś inny sposób, tak żeby prawdopodobnie Chiny nie podlegały tych sankcjom, czy też nic się nie zmieni. No jeżeli się nic nie zmieni, no to byłaby to wielka porażka. Natomiast jeżeli się to zmieni, no to pytanie jest w jaki sposób. Wydaje mi się, że w początkowej fazie będą musieli jakoś też i Chińczycy gest wykonać i uwolnić ten przepływ finansowy, ale później wrócą do tego, co było wcześniej. Tak jak powtarzam tu często, oni się cały czas obawiają sankcji amerykańskich. Co prawda teraz mają trochę kazus, że ze względu na cła amerykańskie, o których później będziemy mówić, że będą mogli później Amerykanom, podejrzewam, w rozmowach mówić, słuchajcie, no to wy nam wtedy nałożyliście cła, no to teraz my to uwolniliśmy, to teraz coś w zamian, tak? A może byście zrezygnowali z tego, albo po prostu nie nakładajcie sankcji, no już przyjmujemy te cła, a my też na was nie będziemy żadnych większych retorsji stosować, ale zaczniemy więcej finansować Rosjan, albo po prostu w ogóle udostępnimy im to finansowanie. No są takie teorie, tak, że tak naprawdę to, co się działo z Rosją, no to Rosja jest taką kartą przetargową w tym sporze z Chinami, Stanów Zjednoczonych i Chin. No i że Chińczycy po to blokowali też i po to utrudniali Rosjanom, żeby teraz odblokować, czyli najpierw tworzysz problem, potem go rozwiązujesz, idziesz do Amerykanów, dzielnie walczysz, idziesz do Amerykanów, mówisz, no tak, no my odblokowaliśmy, albo wy nas zablokowaliście, ale jak wy nas odblokujecie, to my z powrotem przywrócimy te blokady dla Rosjan. No są takie też teorie, zobaczymy, czy to w tym kierunku pójdzie, zobaczymy, czy też faktycznie będzie odblokowanie tych transferów i tak jak mówię, bardzo ważne jest w jaki sposób. Jeżeli zostaje wypracowany jakiś nowy model, to oczywiście to będzie groźne, natomiast jeżeli to będzie tylko takie chwilowe uwolnienie, no to ja się zgodzę, że to jest, wtedy stanie się też jasne, że Rosja po prostu jest klockiem, który jest użyty do tego, żeby negocjować z Amerykanami. Z tym nowym modelem płatności to już mówi się od kilku lat w zasadzie, już od powstania BRICS-u i no dużo się o tym mówi, są kroki podejmowane w tym celu, jest tych płatności coraz więcej przez chiński system prowadzonych, no ale to jakby skala tego to jest minimalna, na przykład jeśli porównamy do SWIFT-u, tak. Także to jeszcze sporo wody upłynie, nie? To nie będzie kwestia tutaj tygodni dalszego rozwijania nowej metody płatności. Więc będą musieli to robić inaczej. No, słyszałem, że po prostu są tworzone specjalne nawet już jakieś inne oddziały, czy banków, czy firm, które tylko się zajmują z tym handlem chińsko-rosyjskim. Już pewnie to jest bardziej jeszcze skomplikowane przez jakieś spółki, niespółki i tak dalej, tak żeby to było trudno albo trudniejsze do znalezienia, gdzie przepływają te pieniądze i produkty. A mam pytanie do Ciebie, a czy zakładasz, bo jeszcze też jak omawiamy różne scenariusze, to czy zakładasz, że istnieje scenariusz, że nastąpi właśnie odblokowanie tych transakcji, ale w sposób trwały? I jeżeli tak, to Rosja musiałaby zapłacić jakąś cenę za to, bo tego też nie możemy wykluczyć, że no tutaj jak Putin słusznie zauważył, tak, towarzysz chiński jest trochę takim biznesmenem chińskim, no i być może tą pomoc dla Rosji przehandluje za coś.
Jeżeli tak, no to co Rosja mogłaby ofiarować Chinom, żeby ta pomoc, nawet, no bo możemy sobie dwie możliwości, także przywracamy to, co było, to taki plan minimum dla Rosji oraz plan maksimum, że tutaj Chiny angażują się w sposób przede wszystkim handlowy, ekonomiczny, gospodarczy w pomoc Rosji. Okej, dobrze. To jeśli chodzi o wsparcie gospodarcze ze strony chińskiej, to ja myślę, że ono znacznie się nie zwiększy. No dlaczego? Bo i tak oni o swoje cele, jakie chcieli, osiągają, a druga sprawa, że Rosjanie moim zdaniem nie są skorzy do tego, żeby sprzedawać swoje różne firmy, szczególnie te z branży energetycznej, nie są, bo i moim zdaniem, tak jak rozumiem Rosję, no cały ich system władzy istnieje z tego powodu też, że ten na górze ma władzę na tym też spółkach. Te spółki dają duży... A te spółki dają dużo pieniędzy. Jeśli stracisz te spółki, to nie masz dla swoich ludzi tych pieniędzy. Także trochę ci się rozpada cały ten system. Więc musisz to utrzymać. I inna rzecz, że będzie w tym roku jeszcze parę wizyt europejskich przywódców w Chinach. Więc do tego czasu no, myślę, że to było rozsądne ze strony Chin, żeby wstrzymać się przed takim jasnym wspieraniem Rosji, bo by to znacznie pogorszyło relacje z Europą. No i ale zwróć uwagę, że do Chin to jest być może proces negocjacji, ale to jest trochę taka wizyta, można powiedzieć, ostatniej szansy, albo może nie ostatnia, ale taka wizyta, gdzie Rosjanie są zdesperowani. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy raz mamy tak szerokie grono, pojechali wszyscy najważniejsi, tak? Wszyscy najważniejsi ministrowie, pojechał cały pałac, pojechali, no, nawet wzięto tego Szojgu, żeby przypadkiem Białousów coś nie pokręcił, to co oni potrzebują. Oczekiwania po stronie rosyjskiej, jeżeli się czyta prasę, no to pomoc wojskowa szeroka, pomoc gospodarcza szeroka, tajne pożyczki, no wiesz, czego tam nie ma, tak? No i pytanie jest, że od strony rosyjskiej faktycznie jest oczekiwanie wsparcia, bo to jest ten moment, powiedzmy, konfliktu, który jest krytyczny. Rosjanie sobie zdają sprawę, że w przyszłym roku nie będzie możliwości remontowania na taką skalę, jeżeli w ogóle będzie co remontować, tych swoich sowieckich armat, czołgów i tak dalej. No i jeżeli mają zostać w grze z Zachodem, Stanami Zjednoczonymi na tej pozycji, na której są, no to powinno nastąpić zbliżenie z Chinami. Ale zbliżenie nie na zasadzie takiej, że jesteśmy przyjaciółmi i odwieczna miłość i przyjaźń, tak? Tylko na takiej zasadzie, że mamy jakieś linie kredytowe, że mamy dostawy amunicji, że mamy dostawy sprzętu, mamy dostawy też takie handlowe. No te oczekiwania po stronie rosyjskiej są naprawdę szerokie. A ty tak mówisz od razu, że nie, bo jakieś tam wizyta jakiegoś tam kraju europejskiego, na tutaj się ważą losy świata. Tak Rosjanie to rozumieją. Tak, Rosjanie tak to rozumieją i tak to przedstawiają na pewno Chińczykom, że tutaj jest wielka rywalizacja z Amerykanami i jeśli my przegramy z Ukrainą, to wy też tracicie. Zresztą tak, w obu komunikatach pojawiły się tam odnośniki to oczywiście do Stanów Zjednoczonych i mówiono o tym, że są poważnie zaniepokojeni tym, co robią Stany Zjednoczone, podważaniem strategicznej stabilności w celu utrzymania swojej przewagi militarnej i też skrytykowano wydarzenia, znaczy podważanie architektury bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, w którym nie ma miejsca na zamknięte sojusze wojskowe i polityczne, jak stwierdziły obie strony. Oczywiście to też jest przytyk do Stanów Zjednoczonych, dosyć często zresztą powtarzany. I ja nie wiem, czy Ukraina jest akurat aż tak istotnym globalnie państwem, żeby to Chinom jakoś utrudniało też współpracę z innymi państwami, aż na takim wysokopoziomowym poziomie właśnie. I
I wynik tego spotkania no też wskazuje, że Chińczycy jakoś nie chcą się włączyć bardziej w to, co Rosjanie oczekują, no bo jak spojrzymy, o czym rozmawiano, to mówią o współpracy w energetyce jądrowej. No to ta współpraca w zasadzie przecież jest. Wzmocnienie współpracy w przemyśle i innowacjach, no to o tym się też mówi i chińskie firmy chętnie tam, co będą mogły, to przejmą albo sprzedadzą. Produkcja lotnictwa cywilnego, przemysłu stoczniowego, produkcja samochodów, produkcja sprzętu elektronicznego, metalurgia, rudy żelaza, chemikalia, no to wszystko jest. Także w zasadzie... No poczekaj, bo ty schodzisz już tak nisko, a ja tak powiem, jak to w rosyjskiej prasie, nie? Będę tutaj trochę takim adwokatem, jeszcze cię trochę, bo ty tak brutalnie już, że nie. Proszę. Ale ja jeszcze będę tutaj walczył, bo co Rosjanie mówią, tak? Jeżeli chodzi o rosyjską propagandę, mówią, że właśnie tutaj to oczekiwanie ze strony rosyjskiej jest budowa światowego, równoległego systemu globalnego, rosyjsko-chińskiego, który powstanie równolegle do systemu amerykańsko-europejskiego. No i jak tu wiesz, wszyscy fani rosyjscy i fani też państwa środka, no pewnie znaczy, no nie wszyscy fani państwa środka, bo niektórzy trochę są bardziej realistami, no ale są tacy, którzy właśnie chcą skończyć z tą dominacją, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, no i tu jest ten sojusz rosyjsko-chiński, do którego będą się inni przyłączać i mówi się o tym, że Arabia Saudyjska, kraje Zatoki, Indie, w ogóle globalne południe i to będzie taka przeciwwaga, tak? Już nie pada słowo BRICS, co ciekawe, z jakichś powodów, tylko jest sojusz właśnie chiński, chyba przez te Indie, wydaje się, żeby nie irytować też tutaj być może strony chińskiej, sojusz rosyjsko-chiński. I czy w ogóle taki temat jest gdzieś podnoszony w tej prasie chińskiej obecnie? Nie, no oczywiście jest to podnoszone jako jeden z głównych punktów, bo jeśli spojrzymy na prasę chińską, to głównym punktem w odniesieniu w ogóle do wszystkiego, co się dzieje na świecie, to zawsze to są Stany Zjednoczone. Co byś nie przeczytał, to zawsze będzie gdzieś akapit, a Stany Zjednoczone to coś tam. Tak, ja wiem, ale do tej pory ja to rozumiałem, że były Stany Zjednoczone i z drugiej strony my, Chiny. A tu mówi się, że nie my, Chiny, tylko sojusz chińsko-rosyjski, i do którego inni, tak wiesz, dołączą, bo nie będą mieli wyboru albo będą tak kochać tę chińską tak zwaną harmonię i rosyjską sprawiedliwość. To taka ta rosyjska propaganda, takie połączenie i wszyscy do tego światowego pokoju, który Rosja razem z Chinami proponują, będą chcieli się dołączyć. Tak. Takie artykuły i określenia, to one się pojawiają w momencie, kiedy dochodzi właśnie do spotkań rosyjsko-chińskich, ale kiedy nie ma tych spotkań, to raczej się już mówi tylko my, Chiny, tak? I inne państwa, które będą chciały globalnego południa, ale wtedy też się mówi o BRICS, o Szanghajskiej Organizacji Współpracy, tak? I że potrzebujemy jakoś w jakiś sposób zrobić przeciwwagę, tak? Bo obecny system międzynarodowy no nie jest na tyle, powiedzmy, zrównoważony w ich ocenie, tak? Bo daje raczej bonus dla państw Zachodu niż dla tych państw innych. Czyli chcesz Choć powiedzieć, jestem ciekawy, czy na przykład w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czy Chińczycy byliby tacy skłonni, żeby jeszcze dodawać jakieś inne państwa. No to tu mam akurat, myślę, że może być inaczej, bo często się mówi o tym, że ze względu na rolę międzynarodową do Rady Bezpieczeństwa ONZ powinny dołączyć takie państwa, na przykład jak Niemcy, Japonia. No to Japonia to myślę, że już Chinom już zdecydowanie nie odpowiadała, tak? Więc oni chcieliby, żeby ten ład międzynarodowy wyglądał inaczej, tylko troszkę brakuje za tym pójścia, ale jak miałby ten ład wyglądać i co z nim przynosicie, tak? Nie, bo co Rosjanie chcą przekonać i myślę, że próbują przekonać też Chiny do tego, że tak, z jednej strony mamy USA, upraszczam oczywiście tą układankę USA i satelitów, tak, nie? I to mamy ten właśnie europejsko-amerykański
hegemon, a z drugiej strony mamy Chiny, ale Chiny są jeszcze za słabe, dlatego muszą wejść w sojusz taki ścisły z Rosją, bo już Rosja z Chinami da przeciwwagę właśnie Stanom Zjednoczonym. A jak Chiny będą występować samotnie i tylko tak doraźnie tą pomoc rosyjską przyjmować, czyli na zasadzie jakichś tam, wiesz, różnego rodzaju umów handlowych, to nie będzie wystarczająca przeciwwaga. Dlatego Rosja jest niezbędna, żeby zbudować ten bipolarny porządek światowy. No i tak jak gdyby, tak mniej więcej to wygląda po tej stronie rosyjskiej. Chińskie media to tak nie piszą, że tylko my razem z Rosjanami i tutaj zmienimy Że Rosja świat. jest niezbędna, wiesz, w tej układance, tak? Znaczy, że oni piszą raczej, że Rosja jest potrzebna, tak, oczywiście, jest jednym z elementów tej zmiany ładu, czy jednopolarnego, czy bipolarnego, tak, ale to też potrzebne są inne państwa w tej układance, więc no to jest życzeniowe myślenie Rosjan, że Chińczycy tylko czekają na Moskwę i na elity i na całe społeczeństwo rosyjskie i że będą razem zbawiać świat. No nie jest tak. No okej. No to trochę zmartwiłeś tutaj rosyjskich fanów, bo tak jak mówię, tutaj jest taki core rosyjsko-chiński i wtedy jak zobaczą wszyscy tą siłę i potęgę, to nie będą mieli wyboru i zaczną się przyłączać do... Tak, jak są spotkania jakieś tam bilateralne rosyjsko-chińskie, no to takie wyrażenia się pojawiają. Ale to z grzeczności. No to, tak, no to właśnie jest z grzeczności, tak, ale wielu ekspertów... Jak Amerykanie przyjadą, to też mówią tutaj o jakimś tam, wiesz, partnerstwie, tak? Może trochę nie ma tej miłości tam i braterstwa. Nie, ale pisze się, że to są na przykład na spotkaniach amerykańsko-chińskich, mówi, że to są dwa główne mocarstwa na świecie. Tak, na przykład. Tak. A ten Rosji się i o Rosji jakoś się tam nie wspomina wtedy, a i Rosja też jest ważna. No nie. Także to jest taka kurtuazja moim zdaniem ze strony Chińczyków, a to już Rosja sobie tam odczytuje, że tu już razem będziemy wszystko robić. Tak, podbijać świat i budować nowy porządek. Tak. Ja jeszcze tylko dodam może w kontekście wizyty dwie rzeczy, może trzy, bo jeszcze oczywiście mówiono o temacie rolnictwa, że tu będzie wzajemnie dostęp do produktów rolnych zwiększony, handel soją, trzody chlewnej, produkcja zboża, oleju, owoców, warzyw, orzechów i tym podobnych produktów. Także to jest kolejny punkt wielkiej współpracy chińsko-rosyjskiej, rolnictwo. I pojawiła się też taka informacja, że osiągnięto porozumienie, to akurat na tych spotkaniach nie było podkreślone, ale znalazłem po prostu szukając informacji na temat spotkania, że osiągnięto porozumienie z chińską firmą petrochemiczną Highway w sprawie inwestycji około 7 miliardów rubli, no ale jak przeliczymy to na dolary, to jest 76 milionów dolarów w projekt terminalu morskiego na Dalekim Wschodzie. I to ma być tam... To tyle z konkretów, rozumiem. A czy są jakieś takie dywagacje, bo oczywiście nie widzimy konkretów po tym spotkaniu, może za kilka dni zobaczymy. Strona rosyjska mówi, że nie ma tych konkretów, dlatego że wszystko zostało utajnione i to są tak tajne rzeczy, że jakby trzeba je trzymać w sekrecie przed Amerykanami, bo jakby Amerykanie się dowiedzieli, to by było, znaczy właśnie nie wiem, co by było, ale trzeba. Nie doceniają służb amerykańskich, ale to... Tak, jakby Amerykanie nie wiedzieli, co tam się mówi, tak? I dlatego było spotkanie w 5 oczu, czyli tam był Xi, to też było ciekawe spotkanie, było takie chyba spotkanie, że był Xi, ten Ławrow, ten Uszakow, Białousow i Szojgu. I chyba Xi. To pewnie i sam tylko Xi Jinping? Tak, mówię czarne. Czarne. To ciekawe, bo on to raczej, myślę, że te łąki by pewnie ktoś był ze strony chińskiej, tylko nie podawali, tak? Okej, no myślę, że byli, bo nawet jak były spotkania inne, widziałem, to zawsze oni tam z jakąś tam świtą, ale jak jest ktoś z innej strony, to od razu też jest ze strony chińskiej, bo to wtedy jest tak, łączone są tematy, tam byli różni przedstawiciele
chińscy, nawet widziałem taki fajny artykuł, gdzie tam łączyli, a ten będzie rozmawiał pewnie z tym, a ten Rosjanin z tym i tak dalej. Co dało, wiesz, to jak zostało to zaplanowane, dało tej rosyjskiej stronie, to co widzę, różnego rodzaju spekulacje. No i właśnie, odnośnie pomocy wojskowej. Czy możemy liczyć na to, że Chiny odkręcą kurek, na przykład z amunicją, nie wiem, z armatami, z czołgami, no z czymkolwiek, jeżeli chodzi o pomoc chińską dla Rosji? Moim zdaniem nie, dlatego żeby to im rozsypało całą ich wcześniejszą narrację, którą przez 2 lata nam mówią, że my nie wspieramy militarnie Rosji, my nie jesteśmy stroną konfliktu. Ostatnio też nawet to było mówione przy którymś ze spotkań. Nie jesteśmy stroną konfliktu, my nie zaczęliśmy ten konflikt i my jesteśmy za tym, jak najszybciej zakończyć ten konflikt. I to Zachód wysyła uzbrojenie, to NATO wysyła uzbrojenie, to Stany Zjednoczone wysyłają uzbrojenie i przez to ten konflikt dalej trwa. Więc gdyby teraz Chińczycy to zrobili, to by trochę wpisali się w tą narrację wcześniejszą, którą stosowali wobec Zachodu. No tak, ale jak tak wiesz, po cichu, tajnie, przez Koreę na przykład północną albo jakimś innym szlakiem. Myślę, że przez Koreę to byłoby widoczne, bo to przez i satelity i już były takie informacje, pojawiały się, że a to i statki jakieś przepływały z Korei, znaczy z Chin do Korei. A to wiesz, kurczaki, bo oni teraz kurczaki wysyłają do Rosji, to może w tych kurczakach jakoś, nie? Kontener kurczaków, kontener, wiesz, amunicji, albo wiesz, w kurczaku tym mrożonym, wiesz, po naboju, nie? Duże musiały być kurczaki. Duże kurczaki, to były, nie wiem, jakieś takie dinozaurowate kurczaki, ale nie sądzę, żeby to robili, tak? Bo moim zdaniem cała by strategia ich się rozsypała, a to nie jest też, tak, moim zdaniem Ukraina nie jest warta w tej całej grze międzynarodowej tego, żeby aż sobie popsuć tak relacje z Zachodem. Bo to już moim zdaniem byłby duży nacisk ze strony amerykańskiej na sankcje w stronę Chin i trochę nie byłoby powodów, dlaczego tego nie robić, tak? A nawet by trzeba było to zrobić. A to martwisz wielu fanów rosyjskich, bo oczekiwania rosyjskie duże. No i teraz skoro mówisz, że to nie, czyli tak, ta pomoc handlowa to na zasadzie, że my kupimy od was produkty spożywcze, no bo tak to mniej więcej, że tu może być wzrost, jeżeli dacie dobrą cenę i też możemy kupować nadal surowce, jak będzie dobra cena, ale jakaś pomoc finansowa, jakieś pożyczki to tak nie za bardzo, jakieś linie swapowe, no to też nie za bardzo. Jeżeli chodzi o, żebyśmy wam wysyłali amunicję, to też nie wchodzi w rachubę, no to pytanie, po co ci Rosjanie tam pojechali? Skoro tego nie są w stanie, jak ty mówisz, no Chiny nie mogą tego dać, no bo to by im popsuło strategiczne biznesy. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo drugi dzień wizyty gdzie się odbył? Odbył w technice, w Harbinie. W Harbinie, no, tam właśnie. W prowincji północno-wschodniej Chiny, prowincja Heilongjiang, która graniczy z Rosją. No ale ta prowincja, to tam właśnie jest ten uniwersytet techniczny i on tam się spotkał ze studentami, też złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas tam wyzwalania północno-wschodnich Chin od Japończyków w latach 40. XX wieku. Tam są jakieś takie też historyczne tam wpływy rosyjskie, tak, bo wielu rosyjskich emigrantów tam było. To jest też częściowa architektura rosyjska. No też Polacy też zasłynęli, największa diaspora, jeśli w Chinach, no to była właśnie na Harbinie, no to też właśnie związane z tymi, powiedzmy, czasami. Ale jeśli spojrzymy, czy dla mnie to jest trochę dziwny wybór tego Harbinu. Z jednej strony są jakieś takie, no wiadomo, zaszłości tam z Rosją, ale no jeśli my chcemy robić jakieś biznesy, interesy, no to kurczę, przepraszam, no to trzeba jechać chyba do Szanghaju, do Shenzhen. Jak Orban przylatywał do Węgier, to on nie latał po jakichś takich dziurach. Wytłumacz dlaczego, bo nie wszyscy słuchacze, znają tak te prowincje chińskie i dlaczego uważasz, że to nie jest podniesienie tego prestiżu, a obniżenie prestiżu wizyty, bo rozumiem, no tak, że ten drugi dzień to jest obniżenie prestiżu wizyty. Tak, i właśnie mnie to bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że on po prostu będzie 2 dni w Pekinie,
i poleci gdzieś dalej, bo też się mówi, że gdzieś że będzie gdzieś leciał czy do Wietnamu, czy do jakichś innych państw. Nie wiem, czy nigdzie. Nigdzie. Aha, czyli to się jednak nie potwierdziło. Przynajmniej ja nie widziałem, tak? Okej, ale tak wcześniej czytałem, że to będzie... Nic nie było w rosyjskiej prasie, tylko... Okay. Ja czytałem wcześniej, że prawdopodobnie on stamtąd pojedzie gdzieś do innych państw Azji Południowo-Wschodniej i tam Wietnam między innymi był wymieniony. W każdym razie to wybór Harbinu to jest tak trochę, nie jest duże miasto i nie jest w ogóle znaczące w Chinach miasto, jeśli chodzi o gospodarkę, strategiczne też w ogóle nie jest to miasto. Także moim zdaniem lepiej by wyglądało, gdyby on pojechał właśnie gdzieś do Szanghaju, do centrów biznesowych, do Shenzhen, które się najbardziej miasto rozwija, jeśli chodzi o technologię w Chinach. Czyli ci biznesmeni, bo z nim pojechał tam szef kolei, szef Roskosmosu, Rosatomu. A to spotkać się z biznesem chińskim, to porobić jakieś zdjęcia, że tu będzie jakaś współpraca, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Tak jak było z Scholzem, tak, że tam były takie konkrety, nie? Tak. Też przecież Scholz odwiedzał akurat, on odwiedzał też tam konsorcja takie chińsko-niemieckie. Niemieckie, nie? Tak. No a tutaj Rosjanie tam za bardzo nie mają gdzie jechać, ale to mogliby mógł zabrać albo część tych osób i pojechać do tych bardziej znaczących ośrodków. No tego nie było. Jakby wybrał może bardziej taką stronę pod duszę rosyjską, tak, że zobaczcie tutaj. Takie tajne, że trzeba było właśnie, żeby nie namierzyli. Tak. Zmylić wszystkich. Nie wiem, ale dla mnie to jest, nie pokazuje, że to tutaj te relacje, w sensie, że Rosjanie dużo zyskali na tej wizycie, tak? W sensie więcej cały czas zyskują Chińczycy i rozgrywają ich. A to nie ma takiej ceny, ja jeszcze to będę trochę drążył, zaraz przejdziemy do innych tematów, wiem, że ten już mówisz, no bo mówię, nie? Ale czy nie ma takiej ceny, którą Rosjanie mogliby zapłacić za tą pomoc i Chińczycy powiedzieli, no dobra, ale dajcie nam to i wtedy dostajecie i te pożyczki, i to uzbrojenie, i tą amunicję. No w tym momencie oczywiście. Czy to jest w ogóle realne według ciebie? Bo cały czas mówisz, że nie, no ale może ta wizyta próbowali, a Chińczycy powiedzieli ok, ale my chcemy to i to. No i teraz obie strony wróciły i się zastanawiają, nie? Ja myślę, że Chińczycy raczej grają z Rosjanami w długą grę i grają na ich wyczerpanie. Znowu martwisz. I znowu tak, fanów rosyjskich martwię, przepraszam, ale mnie to akurat cieszy. I nie będą, znaczy nie muszą tego robić teraz, tak? Oni mają czas. Tak? Wiesz, tu ja zawsze przedstawiam tą tezę od dłuższego czasu, że Chiny grają na kolejny prochiński rząd, tak? No i który będzie bardziej skłonny do współpracy i do większych jeszcze ustępstw, no i będzie, że tak powiem, widział swoje miejsce w szeregu odpowiednie i znał realia, no bo wydaje się, że reżim cały czas jest, pomimo no można powiedzieć takiego ruchu, który wynika właśnie z dużej frustracji i z dużych problemów rosyjskich, no pomimo tego, no to widać, że te problemy spowodowały, że Rosja w ten sposób nagle zaczyna zmieniać ten stosunek do Chin, natomiast no jeżeli jeszcze ich się przetrzyma, tak jak ty mówisz, no to jest teza, że już następni będą bardziej, że tak powiem, spolegliwi. Też tak myślę, biorąc też pod uwagę, jak teraz elity rosyjskie się pozycjonują do Chin i gdzie są właśnie, tak. młodzi od tych elit wysyłani studenci, no żeby się uczyć właśnie chińskiego, no już Zachód niestety dla nich już nie jest dobrym miejscem, bo są stygmatyzowani, plus zawsze jest zagrożenie, tak jak to zrobiono po rozpoczęciu wojny, że z konfiskaty majątków, tak, więc jest to ryzyko dalej, jest już kazus taki, więc w przyszłości mogłoby się znowu to stać, więc teraz pozycjonują się na Chiny, no jeśli to będzie dalej tak trwało, no to wiadomo, ta elita będzie siłą rzeczy bardziej prochińska, bo będzie miała tam znajomości, biznesy i tak dalej, więc tak to będzie wyglądało.
Czyli chcesz powiedzieć, że nawet to, że Putin ogłosił, że się nauczył pić herbatę, to na razie na marne idzie. No nie tylko mówił o tym, bo tam mówił o jakichś sztukach walki chińskich, już nie pamiętam, że bardzo sobie je ceni. Ale tylko, że ceni, nie? Tak. On, że ceni i kulturę chińską bardzo ceni, bo to też jest dobrze w Chinach widziane, jak się takie rzeczy mówi. No to też w wywiadzie dla Xinhua znalazło się takie stwierdzenie. No dobrze, czyli jak na ten moment Rosja nie ma nic do zaoferowania, próbuje się sprzedać w tych Chinach, no ale na razie rozumiem, że nawet nie ma tej ceny wywoławczej, bo ta druga strona nie podejmuje tego typu negocjacji według ciebie. Moim zdaniem nie. Okay. Dobrze, przejdźmy w takim razie do następnego tematu. No tak, Tak. No, ostatnio już troszkę napomknęliśmy o tym przed chwilą, że że administracja Joe Bidena w połowie maja ogłosiła znaczny wzrost ceł na chińskie produkty. Tak, my zapowiadaliśmy i zapowiedzi się, tak jak widzimy, spełniły. Tak jest. I część tych nowych ceł wejdzie w życie w tym roku, część w następnym, część za 2 lata. Tam różnie jest to podzielone. Ja może kilka z nich wymienię. Na przykład tak, stal i aluminium z 7,5% do 25% w tym roku. Półprzewodniki z 25% do 50%. To może od razu będę komentował, to będzie lepiej, bo tak, zacznijmy od stali i aluminium. Też w poprzednich programach mówiliśmy o tym, że były duże naciski firm stalowych w Ameryce na to, żeby te cła podnosić i no jak widać uzyskali to, więc mamy podniesienie ceł, no bo jest też duże zagrożenie ze strony chińskiej zalewem właśnie stali i aluminium, dlatego że rynek nieruchomości w Chinach siadł, więc no gdzieś te moce produkcyjne, teraz bardzo modna fraza, gdzieś muszą być transferowane i było zagrożenie, że ta stal amerykańska po prostu i te firmy, które to produkują, no znacznie ucierpią. No to tutaj z ratunkiem Biden przyszedł przed wyborami. No, stal i Alcoa też, bo tam ta aluminium, nie? On obiecał zresztą, tak? Bo to już powiedział tak jakiś czas temu, że wprowadzą te cła zgodnie z obietnicami wyborczymi. Tak, półprzewodniki w następnym roku z 25 do 50%, bo Chińczycy są, raczej się mówi o tej walce, no nanometry, kto ma tam najmniejsze te półprzewodniki, najszybsze i najlepsze, to najczęściej się o tym mówi, tak, że tu Tajwan. Ale z kolei Chińczycy, oni są liderami w tych starszych technologiach, które też są potrzebne w wielu narzędziach i sprzętu domowego, samochodach i tak dalej. I tutaj Chińczycy są liderem. Więc ze względu na to widać, Amerykanie też chcą się przed tym bronić i te cła nałożyli. No, kolejna rzecz i chyba najczęściej komentowana, która się pojawiła, to pojazdy elektryczne, samochody elektryczne i tutaj, proszę Państwa, z 25%, no zgadnijcie na ile? Na 100%. I to jeszcze w tym roku jest w planach. No tutaj taki mój komentarz jest, że ono działa to bardzo na wyobraźnię, ale żaden z głównych chińskich producentów samochodów elektrycznych nie jest jakiś widoczny w Stanach Zjednoczonych. Tam jedna firma właśnie Polestar, która współpracuje z chińską firmą Geely, sprzedaje tam samochody, no to ona ucierpi, ale to nie jest... Znaczy, podobnie ta firma będzie robiła jak w Europie, czyli jest w planach wbudowa fabryki w Karolinie Południowej, która się rozpocznie w połowie 2024 roku, więc przez to pewnie ominą te sankcje, ale mimo wszystko już Biden na wszelki wypadek jest, powiedzmy, zabezpieczony przed chińskimi samochodami elektrycznymi, no bo takie 100% no to już zaporowe cło moim zdaniem i to nie będzie się opłacało sprowadzać chińskich samochodów do Stanów Zjednoczonych, chyba że przez inne państwa, ale już na to też administracja amerykańska zwróciła uwagę i będzie patrzyła, gdzie jest państwo producenta i tak dalej, więc jeśli to będzie szło przez Meksyk, to prawdopodobnie te cła również zostaną nałożone. Oczywiście też ogniwa słoneczne,
z 25 do 50%. Dźwigi portowe, wcześniej było 0, a teraz ma być 25%. Baterie i różne komponenty, minerały krytyczne, baterie litowo-jonowe z 7,5 do 25%, części do baterii też 25%, naturalny grafit i magnesy też do 25% i produkty medyczne, tutaj strzykawki i igły z 0 do 50%. I tak samo wybrane środki ochrony osobistej, a tu akurat z 0, czy tam od 7, w zależności od produktu 7,5% do 25%. Tak samo gumowe rękawice medyczne i chirurgiczne. Także mamy szereg tych ceł i to nie są jakieś takie, jak widzimy, to nie są podwyższenie 10% tak od cła, tylko to są znaczne skoki, tak jak w niektórych przypadkach to nawet do 50% czy w samochodach elektrycznych 100% to już daje jasny sygnał ze strony amerykańskiej, że my tych chińskich produktów nie chcemy na naszym rynku. To jest też gra Bidena na wybory, chociaż wydaje się trochę to w zasadzie szybko podjął tą decyzję. Niektórzy twierdzą, że mogło być też i tak nie szybko, to było przygotowywane od 2 miesięcy, miało być nawet wcześniej, wiesz? Tak, tylko że można było o tym już powiedzieć bliżej jakby wyborów, tak powiedzmy w tym sensie. Tak. Ale tu się też mówi, że to nie koniec jest tych ceł, że jeszcze do wyborów właśnie to ma być takie pierwsze ostrzeżenie, kolejne ostrzeżenie dla Chin. No i też pytanie, bo my informowaliśmy dokładnie, tylko jeszcze nie znaliśmy tych stawek, bo one do końca się gdzieś właśnie ważyły, tak, te procenty, ile na jaki produkt ma być, ale mówiliśmy chyba już 2 tygodnie temu, że takie cła się pojawią. Natomiast no Chiny zapowiadały reakcję i co? No tak, ja też chciałem 2 słowa powiedzieć o tym, co chińskie media pisały na ten temat, bo oczywiście od razu było wzburzenie i skomentuję też oczywiście. Tak, najpierw zacznijmy od rządowych. Chińskie Ministerstwo Handlu wezwało Stany Zjednoczone do natychmiastowego anulowania dodatkowych ceł na chińskie produkty. A chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obiecało podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów narodu. Jeszcze powiedzieli, że to stanowi poważną prowokację wobec Chin i takie podejście jest sprzeczne z zobowiązaniem prezydenta Bidena do niepowstrzymywania rozwoju Chin i jeśli chodzi o, oczywiście powtórzono oskarżenie o nadwyżkę mocy produkcyjnych, jest to nic innego jak kłamstwo wymyślone przez USA, a każdy produkt w odniesieniu do którego USA nie są konkurencyjne i który jest dla nich ważny, może zostać arbitralnie uznany przez Stany Zjednoczone za nadwyżkę mocy produkcyjnych i oni tego nie popierają i nie uznają. I dalej strona chińska mówi, że Chiny i USA nie powinny być wykorzystywane, stosunki tych relacji nie powinny być wykorzystywane jako kozioł ofiarny w wewnętrznej polityce USA, a Chiny nie będą milczeć w obliczu bezpodstawnych oskarżeń ze strony sił antychińskich. I Chiny z pewnością podejmą zdecydowane kroki w obronie własnych interesów. Też taki inny komentator, znany były redaktor portalu Global Times, Hu Xijin, on jest często komentuje różne wydarzenia na świecie, to też skomentował i on powiedział, że to jest wyraz paniki i braku kompetencji ze strony USA, podjęcie takiego działania i że oni w zasadzie Ameryka wywiesiła białą flagę, jeśli chodzi o sektor zielonych energii, że oni sobie sami nie dają rady, więc oni nakładają cła, żeby powstrzymywać stronę chińską. Jak na razie z dużej burzy mały deszcz, bo strona chińska, ja nie widziałem, żeby jakieś cła nałożyli, jakieś kroki podjęli. Nic na razie. No właśnie nic. I jest dużo mowy o tym, że oni jakieś kroki podejmą, tak, ale z drugiej strony, no jeśli podejmą, to straci na tym ich handel ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to jest dobra strategia? No nie sądzę. No zobaczymy, bo być może tak jak mówię, ja tutaj nie podzielam aż tak twojego optymizmu, jeżeli chodzi o tą Rosję, ale też nie podzielam tego stanowiska, że tych rosyjskich mediów, jeżeli chodzi o tą wizytę, wydaje mi się, że do jakichś ustaleń tajnych mogło dojść, tylko my
o tym nie wiemy. Na pewno nie do takich, których by Rosjanie oczekiwali. I zgadzam się, że Rosjanie prowadzą dłuższą grę i że Stany Zjednoczone są ważniejszym tym. Chińczycy chyba, że grają tak dłuższą grę, tak. Chińczycy grają, przepraszam, tak. Chińczycy grają w dłuższą grę i że tym głównym adresatem tej gry to jest USA. Rosja, że tak powiem, trochę jest rozgrywana w tym momencie. No tak, nie, no i którzy twierdzili, że te cła właśnie zostały nałożone przed wizytą, chwilę przed wizytą Putina, żeby tutaj pokazać Chińczykom, że słuchajcie, no to jak wy chcecie dalej wspierać, to zobaczcie, tu mamy cła i tak, bo będą z jednej kolejne. Strony oczywiście wprowadza złość, tak, że no bo to komplikuje, że tak powiem, handel ten międzynarodowy Chinom, ale z drugiej strony, tak jak widzimy, Chiny no nie są w stanie na ten moment jakoś odpowiedzieć, a odpowiedź, właśnie zwiększenie pomocy Rosji, no spowodowałaby jeszcze większe tutaj zwiększenie tej wojny handlowej, na czym Chiny by jeszcze bardziej straciły, a więc no tutaj chodziło o to, żeby powiedzieć ok, tak jak mówię, bo takie były zapowiedzi, że to będą pierwsze cła, a może być gorzej, im bliżej wyborów, tak? Bo jeżeli by się okazało, że na przykład strona chińska by w jakiś sposób odpowiedziała, no to by zaogniło tą sytuację, Amerykanie by wprowadzili następne, tak, no i tą sytuację byśmy mieli taką dosyć mocno zimną pomiędzy krajami. Ale tutaj Mateusz mówił, że mieliśmy spotkanie w Singapurze pomiędzy stroną amerykańską a stroną chińską. Lloyd Austin i spotkał się z ministrem obrony Chin podczas konferencji w Singapurze bodajże w czwartek. O, to ciekawe, to jeszcze tego nie odnotowałem. Miałem się ciebie zapytać, co wiesz, bo ja nic na ten temat nie wiem, ale takie wiem, że spotkanie było takie i zaplanowane, i niezaplanowane, i nie za bardzo wiem, o czym panowie dyskutowali, no ale o czymś mocno dyskutowali. Wiem, że też było spotkanie w tym tygodniu delegacji chińskiej i amerykańskiej w Genewie i rozmawiano na temat współpracy, no to chyba współpracy dużo powiedziane, ale tematów bardziej sztucznej inteligencji. Jak ten temat ze sobą jakoś albo podzielić, albo jak zagospodarować i podobno były udane te spotkania, a z ministrem obrony narodowej nie wiem, nie czytałem, ale podejrzewam, że będą bardzo suche komunikaty tak czy siak, typu, że rozmawialiśmy na temat Morza Południowochińskiego, tam sprawy Tajwanu, Ukrainy i tak dalej. Ale to akurat dobrze, że są takie spotkania, bo przez dłuższy czas nie było w ogóle takich spotkań na tym szczeblu ministrów obrony narodowej, więc chociaż oni się spotkają i podyskutują, gdzie są problemy, albo co robić w przypadku jakiegoś potencjalnego zderzenia, albo przypadkowego incydentu, tak? Więc dobrze, że takie spotkanie ma miejsce. Ja jeszcze może bym dodał do tego tematu, bo już rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to jeszcze pojawiła się jedna moim zdaniem dosyć interesująca informacja i to też w kontekście może tego spotkania w Genewie związanego ze sztuczną inteligencją, bo firma Microsoft zwróciła się do części swoich pracowników zatrudnionych w Chinach, aby rozważyli przeniesienie się poza ten kraj, no na przykład do Australii, a może do Irlandii albo do Stanów Zjednoczonych, i do tych informacji dodał dziennik Wall Street Journal i poproszono około 700-800 osób zajmujących się głównie uczeniem maszynowym i innymi pracami związanymi z przetwarzaniem w chmurze oraz sztuczną inteligencją, no żeby rozważyli ten pomysł, żeby raczej nie opuścili Chin i pracowali nad swoimi projektami po prostu poza Chinami. Microsoft powiedział, że to jest typowe, że to jest wewnętrzne zarządzanie globalną działalnością i że jak pracujesz w takiej globalnej firmie, to masz jakieś szanse zmiany po prostu miejsca zamieszkania i pracowania w tej samej firmie po prostu z innego kraju, ale wydaje mi się to dosyć też interesujące, że w tych krytycznych technologiach to widzą Amerykanie, że lepiej nie pozostawać w Chinach. I to są też propozycje nie tylko do tych zachodnich specjalistów, którzy tam mieszkają, ale też do chińskich.
może nawet bardziej do chińskich niż do tych zachodnich, tak podejrzewam. No zobaczymy, czy będziemy widzieć jakieś takie wyraźne te zmiany tych pracowników, że oni będą jednak relokować z Chin. To co, temat mieszkań. Tak jest. No i tego, co się dzieje na tym rynku, a nie dzieje się dobrze, no i rząd ma pomysły. Tak, rząd ma kolejne pomysły, moim zdaniem, no zaraz sobie ocenimy. No mamy pewnie to samo zdanie, ale do tego dojdziemy. Też tak myślę. Jest nowy plan, w sensie to nie jest jeszcze ogłoszone, był wyciek tego planu, pewnie jest sprawdzane, jak tam zareaguje reszta. No, były reakcje oczywiście. I tak, no, Chiny rozważają plan zgodnie z giełda tych spółek nieruchomościowych o 4%. Tak, 4, tam niektórzy mówią nawet 5. Tak, także plan jest taki, żeby samorządy lokalne w całym kraju kupiły miliony niesprzedanych domów. Tak podaje portal Bloomberg News. I ten plan miał się pojawić po spotkaniu przywódców KPH, którzy mają plan taki do podjęcia wysiłków na rzecz oczyszczenia rosnących zapasów mieszkaniowych, które stanowią problem dla deweloperów, także te domy nie są sprzedane, wybudowane, a tu rynek nieruchomości nie ma pieniędzy albo ma problemy finansowe z płynnością, więc plan jest taki, żeby prowincje zakupowały, że jest taki plan, żeby właśnie kupić te mieszkania. Już czytałem nawet niektóre prowincje zaczęły to robić już tak przedwcześnie, żeby ratować tych lokalnych deweloperów. Też pokazują dane, że wartość sprzedanych domów wśród 100 największych deweloperów w kwietniu spadła o 45% w porównaniu z poprzednim rokiem, więc no tutaj mamy duży problem dla rynku nieruchomości. To ja może rzucę jedną taką liczbę, tak? Bo mówiłem wczoraj. Goldman Sachs oszacował, że na koniec 2023 roku zapasy mieszkań nadających się do sprzedaży wyceniono na 13,5 biliona juanów, to jest 1,9 biliona dolarów. Szokująca po prostu liczba. Zgadza się, tak. Ale tak jak mówiłeś po tym ogłoszeniu, znaczy nie ogłoszeniu, tym wycieku informacji, to akcje chińskich deweloperów wzrosły. Tak jak mówię, część mówiło, że 4-5%. Jest też taki chiński indeks nieruchomości CSI 300 i on umocnił się w czwartek o 3,5%, wcześniej 2,2% w środę. Także inny indeks nieruchomości to jest akurat Hang Seng z Hongkongu, o 5% wzrósł i to osiągnął najwyższy poziom od 24 listopada, więc jak firmy nieruchomościowe widzą tutaj nadzieję, że lokalne prowincje będą kupować te domy, no tylko pytanie trochę, skąd mają brać na to pieniądze, bo to po prostu odsuwamy jeden problem od drugiego, tak tutaj zmniejszamy teoretycznie zadłużenie na rynku, znaczy firm nieruchomościowych, ale z drugiej strony znowu zwiększamy zadłużenie prowincji. No jakby miały małe to zadłużenie, nie? Tak, właśnie. Więc dla mnie to jest po prostu próba tylko ratowania tych firm nieruchomości, ale to jest odciągnięte w czasie tak naprawdę, bo jeszcze jest jeden problem, na którym to widziałem w chińskich mediach, że się zastanawiają, dobrze, bo będą kupione przez te firmy, przez te władze lokalne, te mieszkania i mają być sprzedawane taniej niż ceny rynkowe. No to jeśli będą sprzedawane taniej niż ceny rynkowe, no to wtedy ci deweloperzy też będą musieli stanieć swoje produkty, te swoje mieszkania, więc też będą mieli mniej zysku. Więc po prostu to się już tak zapętli, że... Znaczy nie, no wtedy jest jeszcze w ogóle, to jest bardzo groźne, bo jeżeli tak by było, uważam, że to jest groźny pomysł, który może mieć odwrotne skutki chyba od zamierzeń, bo to mogłoby spowodować, jak teraz tam te ceny chyba w kwietniu spadły o 0,8, to nagle przyspieszyłyby spadki cen mieszkań, co mogłoby wywołać lawinę
sprzedaży i po prostu tąpnięcie na rynku, no bo wypuszczamy już te rządowe taniej. W tym momencie deweloperzy no też muszą dostosować, tak jak ty mówisz, no bo skoro można kupić te taniej, a te drożej, no to ja chcę te tańsze. Poczekam miesiąc, jak ich jest na przykład za mało, czyli na następną tam transzę, bo tam miesiąc, 2, no to różnicy nie ma, a więc deweloperzy mają coraz, powiedzieliśmy 13, tutaj mówiłem 13,5 biliona juanów niesprzedanych, taka wartość, no to będę miał więcej tych niesprzedanych, a więc większy problem, no to będę musiał obniżać cenę, czyli nagle możemy jak gdyby wywołać taką, można powiedzieć, wyprzedaż i panikę na tym rynku, moim zdaniem takim ruchem. Natomiast jest następny element, jeżeli to nie zostanie sprzedane, no to, bo co zrobią teraz te samorządy? Oni teraz kupią, no i co? Muszą to sprzedać. I teraz jeżeli ceny spadają, a oni nie są fachowcami jednak od sprzedaży mieszkań, tak? Nie wiedzą, wiesz, po ile kupić, jak kupić, tak, no co, będą jakieś firmy znowuż, czy to ma być na takiej zasadzie, że mamy jedną firmę nieruchomościową i to ja jestem samorządem, wynajmuję drugą firmę nieruchomościową, żeby mi kupiła, no bo ja się na tym nie znam, a więc muszę specjalistów zatrudnić i ona mi kupuje i potem ich jeszcze raz wynajmuję, żeby mi to sprzedała. No tak, i dobra, jeżeli procesu... ja spodziewam się, że wiesz, że w przeciągu roku te ceny pójdą w górę, no ale teraz tendencja nie jest taka, że ceny idą w górę, a mamy jeszcze jakąś tam inflację jednak, niedużą, bo niedużą w Chinach, ale jakaś tam powiedzmy jest. No tak, no też przewiduję, że raczej ten spadek cen mieszkań będzie postępował. Inna rzecz, że generalnie chińskie banki one są niechętne do tego, żeby dawać kredyty kolejne, no bo wiedzą, że to są, no, ktoś mówi złe kredyty, tak, że to jest trochę narolowanie długu, no ale pewnie te państwowe będą musiały to robić, tak czy siak. I słusznie mówisz o tym, że no to ta spirala będzie się dalej napędzać, to nie jest rozwiązanie problemu. No teraz no jedynie ktoś zarobił, kto kupił te akcje wcześniej i teraz... Ale to wiesz, kupił w środę, sprzedał w piątek, tak? Bo tak, tak. Ja tak myślę, że tak, bo jestem ciekawy właśnie, jak będzie to w następnym tygodniu, czy te akcje rynku nieruchomości będą rosły, czy nie. Także nie, bo mamy wiesz, przesunięte, pamiętaj, zwróć uwagę, że za moment rynek będzie żył tutaj tą sprawą Country Garden, bo ten sąd w Hongkongu miał rozpatrzyć petycję na temat tego likwidacji bankructwa, ale przesunął to na 11 czerwca. Z tego czasu nie wiadomo, jakie będzie orzeczenie, ale obawiam się, że będzie negatywne. Ale jeszcze jest jeden wątek, bo jeszcze ten drugi deweloper Evergrande, który ma być zlikwidowany. Też mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków, że wydłużono audyt tej firmy, dlatego że miał być już te dane za poprzedni rok, chyba tam w pierwszym kwartale, do końca pierwszego kwartału, nie było ich i dalej ich nie ma, więc to jak to wyjdzie, to jeszcze będzie ciekawiej, myślę. Bo Evergrande no tak, a więc wiesz, dopóki nie będzie jakiegoś tam rozwiązania, no to kupowanie tych akcji jest obarczone olbrzymim ryzykiem, nie? No i to w którymś momencie zacznie rynek też, im bliżej będzie właśnie tej rozprawy, to zacznie to wyceniać i raczej będzie wyceniał na spadki. Więc jeżeli no ta pomoc będzie, no chyba że rząd ogłosi jeszcze większą pomoc i rolowanie właśnie tego długu na samorządy, tak? Czyli wy kupujecie, a my zmuszamy państwowe banki, żeby wam robiły restrukturyzację długu i już jak było tam, nie wiem, 30-50 lat, to będzie 100 lat, czy cokolwiek innego. Nie? Tak jest. Dobrze, może przejdźmy do kolejnego tematu, już dzisiaj ostatniego i myślę, że Paweł się ucieszysz, bo ci obiecywałem 2 tygodnie temu, że wrócimy do pana profesora Feng Yujuna. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jakie on ma spostrzeżenia dotyczące wojny na Ukrainie, jego chińska perspektywa na to, a dzisiaj mamy jego chińską perspektywę na rosyjski model ekonomiczny i mentalność Rosjan.
Z tą mentalnością Rosjan to nawet na jeden ten temat to może na Jaruski mógłby być, ale to poczekaj. Najpierw o modelu ekonomicznym. Co on powiedział? Tak, żeby dla przypomnienia może to jest profesor Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz dyrektor Centrum Studiów Rosyjskich i Azji Środkowej na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, czyli jednego, a jak nie najlepszego uniwersytetu związanego z spraw międzynarodowych w Chinach, więc nie byle kto, to nie jest jakiś tam komentator gdzieś tam polityczny, tak znikąd. I on jest akurat znany z tego, że ma taką bardzo negatywną, bym powiedział, perspektywę i na Rosję, i na Rosjan, ale to słuchajcie, co mówi o modelu ekonomicznym. Zacznijmy od tego. No i pierwsza rzecz, on mówi, że jest 5 podstawowych cech rosyjskiej gospodarki. Po pierwsze, twierdzi, że ona jest monopolistyczna i że już począwszy od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w Rosji dominował duży kapitał handlowy, a pod rządami Piotra Wielkiego Rosja rozpoczęła proces modernizacji przemysłu, a rząd wdrożył takie środki jak pogłówne, aby wesprzeć dużych właścicieli przemysłowych i handlowych. Pod koniec XIX i na początku XX wieku przemysł szybko się rozwinął we wszystkich głównych sektorach, zwłaszcza w przemyśle ciężkim. I się pojawiły duże organizacje, duże firmy monopolistyczne. I utrudniało to jego zdaniem innowacje technologiczne, zakłócało porządek rynkowy i nasilało konflikty klasowe. I złożone relacje między urzędnikami a przedsiębiorcami doprowadziły również do przejęcia przez grupę interesu krajowego procesu decyzyjnego, co wywarło ogromny wpływ na modernizację Rosji. I jego zdaniem kwestie polityczne mają swoje korzenie ekonomiczne i one są nierozłączne. Kolejna rzecz mówi, że ta gospodarka jest przymusowa i że aparat państwowy dotkliwie wyzyskiwał gospodarkę i tam to podawał przykład Rusi Kijowskiej, też mówił, że od XV do XVI wieku, podczas gdy w Europie pańszczyzna zanikała, w Rosji przeżywała ona odrodzenie. Później mówił, że w czasach sowieckich istniały także obozy pracy przymusowej, czyli gułagi, a od 1929 do 1953 roku w obozach pracy na terenie całego Związku Radzieckiego pracowało 15 milionów ludzi, co stanowiło 1/10 całej populacji. Także to jest druga rzecz. Trzecia, rosyjska gospodarka opiera się na zasobach naturalnych. No to też trudno się nie zgodzić. I że już od carskiej Rosji po Związek Radziecki po dziś rolnictwo pozostaje wciąż ważne, pozostaje też ważne wydobycie węglowodorów i że Rosja również opiera się właśnie na ropie i gazie jako ważnym źródle dochodów i wymiany waluty. Po czwarte, osobliwość strukturalna, on to tak nazwał, i jest to długotrwały problem gospodarki radzieckiej. Zależność od przemysłu ciężkiego jest zbyt duża, jego zdaniem, a zbyt mała od przemysłu lekkiego. I ostatnia rzecz, piąta, rosyjska gospodarka zawsze próbuje nadrobić zaległości. Także generalnie oni nie nadążają z modernizacją i cele modernizacyjne są też źle wyznaczane i powoli się restrukturyzują, rozbudowują, także tak on podsumował gospodarkę, model ekonomiczny gospodarki rosyjskiej. Może jakiś komentarz, Paweł, masz do tego? Myślę, że bardzo realnie, a nie negatywnie. Myślę, że złego słowa tutaj użyliśmy. No bo trudno się nie zgodzić, tak, jeżeli chodzi szczególnie ostatni punkt. Jeszcze chyba nie zauważył jednej rzeczy, której bym na pewno dodał, że rosyjska gospodarka zupełnie inaczej wygląda w planach, jak i w rzeczywistości. Tak, bo jeżeli chodzi o plany, to jeżeli byłyby takie zawody, kto najlepiej planuje, to Rosjanie by zawsze zajmowali pierwsze miejsce, tak, albo byliby wysoko. Może tak. To może się tu będzie łączyło z kolejnym tematem mentalności narodowej. Może. On tam 6 głównych cech wymienia. O, to ciekawe będzie. Tak. No i pierwsza, że no i ta mentalność jest sprzeczna i skrajna, uważa. I on tu cytuje Bierdiajewa, to jest rosyjski filozof, i on mówi, że często ona popada z skrajności w skrajność.
i że ta cecha psychologiczna dotyczy nie tylko dotyczy i kultury, i historii w kraju, ale także ukształtowała mentalność w konfrontacyjnym systemie międzynarodowym. Więc oni są właśnie sprzeczni i skrajni. Po drugie, jest to religijna forma rosyjskiego humanitaryzmu, jednak jego humanitaryzm różni się znacznie od zachodniego i zachodni wywodzi się z renesansu, jest skierowany przeciwko religii i teologii, kładąc nacisk na posługiwanie się rozumem, zaś ten w Rosji nie jest związany z renesansem ani reformacją, on jest bardziej teistyczny i przenosi myśl prawosławną do świeckiego świata w nadziei, że Bóg wybawi ludzkość od cierpień i zapewni jej humanizację. Także bardziej... Tego nie rozumiem, ale to być może bardziej właśnie jest filozoficzno-religijny. Tak, to jest, no to trzecie też będzie trudne, bo on twierdzi, że to jest teistyczny humanitaryzm, który prowadzi ten teistyczny humanitaryzm prowadzi do ważnej cechy psychologicznej, którą jest irracjonalność rosyjska. Ale tu muszę się zgodzić, tak? To znaczy nie wiem, tak, ale on dalej pisze, że chodzi o to, że specyfiką tego rodzaju myślenia, że opiera się ono na intuicji. I psychologia irracjonalna, tam dalej pisze, że społecznie zrodziła tendencje wolontarystyczne, nihilizm prawny i zasadę pierwszeństwa moralności. No generalnie, że też chodzi o to, że ten los, można samemu tam ten los jakoś zmieniać i tak dalej. Ale też jest Bóg i to też jest ważne, ale to bardziej od człowieka zależy ten los. Po czwarte, istnieje wspólnota, która wynika ze starożytnego życia wspólnotowego Rosji. Nie wiem, dlaczego on użył, że starożytnego, ale on mówi dalej, że o spójności cerkwi prawosławnej i doprowadziło to do rosyjskiego egalitaryzmu, braku postępowości, zależności od innych, antyburżuazji i tym podobne. I jego zdaniem jest to całkowicie sprzeczne z tym, co Max Weber określił jako etyka protestancka i duch kapitalizmu. No, tak ja bym to podsumował, że po prostu ważna rola cerkwi. Po piąte, jest to świadomość cierpienia i że dla Rosjan cierpienie jest jedyną drogą prowadzącą jednostkę do poszukiwania i zbawienia u Boga. I oczywiście liczne cierpienia w historii Rosji wynikały z czynników naturalnych, instytucjonalnych i kulturowych, ale też masochistyczna mentalność jest również ważną przyczyną tego stanu rzeczy. Znaczy to takie cierpienie zaczerpnięte bardziej ze wschodu w jego rozumieniu, ale no, z tym masochistycznym to trzeba by się zgodzić. Rosjanie lubią cierpieć, muszą cierpieć. Tak, tak. I oni cierpią za wszystkich, tak? Tutaj, tak. I oni chcą dla wszystkich dobrze, tylko nikt nie może ich zrozumieć. Tak. No i to szóste właśnie, kontynuując i ostatnie, mentalność ta rodzi także mentalność ofiary, co wyzwala niepewność strategiczną i kulturę zaszczepienia strachu wśród innych, jak omówiono to powyżej. Czyli chyba chodziło tutaj profesorowi Fengowi, że ten strach wśród innych, ale chyba wśród tego narodu rosyjskiego. Rosjan. Tak mi się wydaje, że o to mu chodziło. Że taka mentalność ofiary, no to też moim zdaniem tak to wygląda. Że tutaj zawsze nam Zachód przeszkadza, albo ktoś inny nam przeszkadza, strona trzecia, a tak to byłoby wszystko dobrze. Tak? A jak, zresztą to widać też po ludziach radzieckich, nie? Że to kiedyś to razem byliśmy i było wszystko dobrze, tak? A potem ten Zachód przyszedł i to popsuł. Tak, i popsuli. Tak. No i to tutaj jest jeden jeszcze cytat, to mówię, do waszego programu Jaruski mógłby być, bo on dalej mówi tak, mnie to zdziwił w ogóle ten akapit, że się pojawił w tym tekście naukowym. Znaczy to nie był tekst naukowy, to tam była wypowiedź, ale na jakimś sympozjum naukowym. I on powiedział tak, te cechy rosyjskiej psychiki narodowej znajdują w dużym stopniu odzwierciedlenie w rosyjskiej kulturze picia. Rosjan do picia nie trzeba namawiać, piją sami. Rosjan do picia nie trzeba namawiać, piją sami, żeby się upić. Po wypiciu Rosjanie, którzy zwykle są bardzo obojętni, mogą wybuchnąć płaczem, co odzwierciedla sprzeczny rosyjski temperament, będący jednocześnie ekspansywnym i bezbronnym. Także... Rosjanom często się zdarza płakać, to prawda. Tak. I ostatni może jeszcze akapit z tej jego wypowiedzi jest taki, że siła Rosji nie leży w jej potędze, ale w jej słabości i że dyplomacja rosyjska nie jest dobra w obronie swojej pozycji
ale często zaskakuje innych nieoczekiwanymi posunięciami i przemienia porażkę w zwycięstwo. Kiedy Rosja znajdzie się w korzystnej sytuacji, mogą wystąpić błędy strategiczne, ale gdy znajdzie się w tarapatach, podejmuje nieoczekiwane kroki, aby odzyskać siły i ponownie się podnieść. No to też, no przynajmniej mi się wydaje, że to jest takie trochę mitologizowanie Rosjan, akurat to ostatnie, że oni tak jak my są w problemach, to nagle mają super pomysły, tak, no raczej tak nie jest, nie? Także jeśli będziecie chcieli, to jeszcze będę szukał, co tam profesor. Tak, piszcie, czy chcecie jeszcze profesora i jak pojawią się nowi subskrybenci, to Łukasz jak najbardziej przygotuje informacje, które przygotował dla nas profesor chiński. Tak jest. To wszystko dzisiaj z mojej strony. To ostatnia, tak, rozumiem, wiadomość. W takim razie musimy podziękować słuchaczom, widzom za spędzenie ponad godziny z nami i zaprosić tym razem na wieczór. Startujemy prawdopodobnie o godzinie 19. Przygotowany materiał związany z Dalekim Wschodem, z Dzikim Wschodem. Będzie na temat dosyć ciekawy problemów rosyjskiej armii, a tak naprawdę Rosteku. Też przygotowałem dla Was niespodzianki, jeżeli chodzi o naszych prowadzących. Zadałem kilka pytań prowadzącym, no i zobaczycie, jakie odpowiedzi były. Zapraszamy na godzinę 19. Ja ze swojej strony, przepraszam, dziękuję Łukaszu, dziękuję widzowie. Tak, dzięki Paweł, dziękuję też wszystkim widzom. Jeśli macie jakieś pytania, to jak zawsze zachęcam do komentowania. Jeśli coś się Wam podobało, to też napiszcie. Jeśli Wam się nie podobało, nie zgadzacie, też napiszcie, to podyskutujemy, bo też miałem różne dyskusje tutaj w komentarzach, więc chętnie odpowiem. No i zachęcam do oglądania co tydzień chińskiego CP o 9 rano oraz też innych programów, które Paweł, Mateusz i reszta ekipy przygotowuje, bo coraz więcej ciekawych formatów. CEP Niemcy, też CEP Ukraina, także myślę, że warto oglądać. Pamiętajcie też, że możecie sięgać często do poprzednich materiałów, tam są też i wypowiedzi rzeczonego profesora, jeżeli ktoś nie oglądał wcześniej, czy też informacje, które często później komentujemy, a więc warto czasami też się cofnąć do poprzednich CEP-ów chińskich. Tak, link jest w opisie tam na stronie Fundacji Instytut Nowej Europy, możecie sobie zerknąć i tam jest opisane tematycznie, o czym rozmawialiśmy, bo niektóre są może ponadczasowe, może część jest ponadczasowa i można sobie, tak myślę, że zajrzeć i zobaczyć, o czym tam wtedy rozmawialiśmy. Na pewno ponadczasowa, będzie opis tutaj profesora mentalności chińskiej, bo myślę, że w przeciągu kilku tygodni się nie zmieni, a więc warto również do tego odcinka wracać. Jeszcze raz dziękuję Łukaszu, dziękuję widzowie. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz.